Dzień dobry. Czy wiecie, jakie zadania ma olej w waszym silniku, oprócz smarowania? I ile ich jest? Olej utrzymuje silnik w czystości nieustannie, zbierając zanieczyszczenia, produkty tarcia i spalania. Oddaje je na filtrze, a znaczną ich część utrzymuje w swojej zawiesinie. Uszczelnia wasz silnik. To m.in. dzięki niemu pierścienie tłokowe są doszczelniane w cylindrze. Nieustannie krążąc w krwiobiegu silnika, odbiera od niego ciepło. Najwięcej z dęka tłoka, czyli chłodzi silnik. Olej dba również o odpowiednią kwasowość wewnątrz silnika, bo na skutek procesów spalania pH ciągle się obniża. Dobry olej spowalnia ten proces, zabezpieczając tym samym jego wnętrze przed korozją. Tak wiele zadań ma olej silnikowy, a do nas należy jedynie dbanie o odpowiednią częstotliwość jego wymiany. Jak to prawidłowo zrobić? Jakich narzędzi do tego potrzeba? I kiedy można wkręcić już korek spustowy? Wszystkiego dowiecie się dzisiaj. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Zlać stary olej i wlać świeży. Wymiana oleju jest prosta, ale nie aż tak. Na warsztacie stoi BMW 1200 GS z 2008 roku i od ostatniej wymiany przejechał 11 000 km. Aby sprawnie zlać olej, powinien być dobrze rozgrzany. Najlepszym sposobem będzie oczywiście dokonanie wymiany zaraz po powrocie z dłuższej przejażdżki. Ale co zrobić, jeśli nie mamy takiej możliwości, a motocykl stoi w garażu od dłuższego czasu? Możemy po prostu rozgrzać silnik na postoju, czyli tak, jak dzieje się to w większości warsztatów. Rozgrzanie oleju nie tylko przyspieszy jego drenowanie korkiem spustowym, ułatwi i przyspieszy również jego spływanie z wewnętrznych elementów i kanałów olejowych silnika do misy olejowej. Ten motocykl wyposażony jest w chłodnicę oleju. Rozgrzanie silnika do temperatury jak najbardziej zbliżonej do normalnych warunków pracy pozwoli na otwarcie termostatu i spłynięcie jej zawartości do misy olejowej, co da nam gwarancję, że pozbyliśmy się całego oleju. Tak więc, jeśli motocykl ustawiony jest pionowo na centralnej stopce i olej rozgrzany do normalnych warunków pracy, możemy przystąpić do jego wymiany. Dolna aluminiowa osłona misy olejowej zamontowana jest do silnika w 4 punktach. Będziemy demontować filtr oleju i korek spustowy.
W narzędziówce motocykla znajdziemy klucz do odkręcania wlewu oleju. Korek wlewu umieszczony jest w pokrywie zaworów lewego cylindra. Poluzujemy go teraz i w ten sposób stworzymy dodatkowe miejsce dla wlotu powietrza, co ułatwi spływanie oleju korkiem spustowym. Każdorazowo przy wymianie oleju należy wymienić filtr oleju. Do jego odkręcenia najlepiej jest użyć dedykowanego narzędzia. Przy demontażu uważajcie na dłonie. Olej przecież jest teraz bardzo gorący. Zastanawialiście się kiedyś, jak długo olej będzie spływał z silnika? Kiedy można już wkręcić korek spustowy? Tutaj po 20 minutach olej jeszcze kapie. Po 40 minutach wydaje się, że to już wszystko, albo prawie wszystko. Sprawdzimy dla Was, czy to wszystko i ile jeszcze może wykapać z silnika w dłuższym czasie. Zostawimy motocykl do jutra i sprawdzimy po 24 godzinach, ile oleju uzbiera się w naczyniu. Przechylanie motocykla niczego nie zmienia. W naszym naczyniu zebrało się trochę oleju, 50 ml. Silnik jest pusty. I ciekawość zaspokojona. Teraz wymienimy olej. Użyjemy filtr tego sprawdzonego producenta. OC 306 to filtr w sam raz do tego silnika. Zwróciliście uwagę, jaki ten filtr malutki? Może chcecie zobaczyć porównanie takich filtrów? Oryginalnego BMW z tym i może jakimś tańszym zamiennikiem. Jeśli tak, odezwijcie się w komentarzu pod filmem. Uszczelkę filtra smarujemy olejem z dwóch powodów. Po pierwsze, aby uszczelka się nie zawinęła podczas przykręcania filtra oraz aby filtr został przykręcony z odpowiednią siłą, bo wartości dokręcania w newtonometrach producent podaje dla uszczelki nawilżonej olejem.
Teraz kilka słów o korku spustowym i jego uszczelce. Tutaj ktoś wcześniej zastosował uszczelkę miedzianą. Takiej tutaj nie powinniśmy montować. Dużej krzywdy nie zrobimy sobie w ten sposób, ale BMW zaleca uszczelkę aluminiową. Nie przez przypadek i nie z powodu oszczędności. Nie należy łączyć elementów miedzianych z aluminiowymi. Misa olejowa jest aluminiowa. Woda z drogi, która ma dostęp do niej, staje się elektrolitem i poprzez nią może następować korozja elektrochemiczna. Efektem mogą być wrzery w aluminium, czyli w przyldze korka spustowego. Tak mówi teoria. Tutaj nic złego się nie stało. Kilka słów o oleju. BMW zaleca olej sygnowany swoim brandem o lepkości 15W50 i jakości według API SJ. I potrzebujemy go maksymalnie 4 litry. Nasz olej ma zalecaną lepkość 15W50 i klasę jakości SN, czyli nawet wyższą od zalecanej. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o olejach i zobaczyć na własne oczy, jaka jest różnica pomiędzy klasami jakości, pomiędzy olejem mineralnym i syntetycznym, to zapraszamy na film, do którego link widzicie teraz u góry ekranu, albo do playlisty BMW Workshop na kanale. Teraz zalewamy silnik olejem. Wlewamy go tak dużo, aż poziom w przezierniku sięgnie górnej części czerwonego kółka, wyznaczającego poziom minimalny i maksymalny. Pozostało nam w ostatniej butelce około 480 ml, a poziom w misie olejowej dosięga pozycji max. Dlaczego nie zmieściły się przewidywane 4 litry? Między innymi dlatego, że filtr oleju jest teraz pusty. Po uruchomieniu silnika pompa zassie olej i przepompuje go we wszystkie opróżnione przez nas miejsca, a silnik podniesie jego temperaturę, jednocześnie zwiększając jego objętość. Instrukcja mówi, że po zakończeniu wszystkich prac powinniśmy jeszcze raz skontrolować poziom, ale w stanie rozgrzanym.
na przykład po jeździe próbnej i dopiero wtedy skorygować jego poziom do oznaczenia Max. Tak więc rozgrzewamy nasz olej do temperatury roboczej i za chwilę sprawdzimy, jak zmienił się poziom. Poziom oleju jest ściśle zależny od jego temperatury. Im wyższa temperatura, tym wyższy poziom. Tak więc poziom oleju w silniku 1200 GS sprawdzamy zawsze w stanie rozgrzanym, czyli zupełnie inaczej niż w 1150 GS, o czym wspominaliśmy w innym filmie. Pozostaje nam skorygować poziom do oznaczenia Max. Po wszystkich zabiegach dobrym zwyczajem jest oczyścić silnik. Dzięki takiemu zabiegowi użebrowanie misy olejowej będzie skuteczniej oddawać ciepło. I w przypadku pojawiających się nieszczelności łatwiej będzie zdiagnozować ich miejsce. Czas na zamontowanie aluminiowej osłony misy olejowej, która pełni ważne zadanie w tym motocyklu i nie sposób przecenić jej obecności pod silnikiem. Od kształcenia zmiana jej wyglądu po tej stronie wyraźnie o tym przypomina. Motocykle, które macie okazję zobaczyć w naszym warsztacie, podróżują na długich dystansach. Ten motocykl podróżuje w odległe zakątki i aluminiowa osłona nieraz miała okazję spełnić swoje zadanie, ochraniając filtr oleju i żebra misy olejowej. Wymieniliśmy właśnie olej po jednej z takich podróży. Montaż osłony jest ostatnią czynnością po wymianie oleju. Za chwilę pokażemy, jakie narzędzia będziecie potrzebowali do tej prostej czynności serwisowej, bo jest kilka, które pewnie nie zawsze znajdziecie w swoim garażu. W 1200 GS śruby imbusowe zastąpiono śrubami do odkręcania których trzeba użyć kluczy typu Torx i jest ich całe mnóstwo.
Dowiedzieliście się już, jak wymienić olej w silniku BMW 1200 GS. Jak zamontować filtr oleju, z jakiego materiału powinno być zrobione uszczelnienie korka spustowego, z jaką siłą dokręcać wszystkie elementy i czy przez noc wykapie coś jeszcze z silnika. Mamy nadzieję, że docenicie naszą pracę, pozostawiając łapkę i subskrypcję. Jeśli dotrwaliście do tego miejsca, poprosimy o pozostawienie komentarza o treści wymiana oleju. Do zobaczenia w następnym warsztacie.